Cześć, jestem Janek Słowiński i witajcie na kanale Szukając Smaku. I dzisiaj dla Was specjalnie będę gotował nad rzeką Wartą. A czemuż nad rzeką? Ponieważ tutaj właśnie znalazłem przepiękną roślinę, która aktualnie jeszcze zachwyca swoim smakiem. I zobaczcie, co to za roślina. Choć gotował to za duże słowo, bo będę dla Was robił czaj, a raczej taki napar właśnie z dzikiej róży, którą tutaj widzicie. Choć zostało już mało owoców, bo ptaki ją uwielbiają, to jeszcze coś się znalazło. Ja nazywam tą roślinę taką naturalną tubką owocową, bo spójrzcie, wystarczy ją lekko wycisnąć i wychodzi pyszny miąższ. Bogaty w witaminę C swoją drogą i ma działanie uspokajające, więc jak mamy jakieś stresy, to jest świetny produkt, żeby go właśnie jeść. I jest bardzo, bardzo pyszny. W środku ma takie pesteczki, oczywiście możemy cały owoc włożyć do buzi. I tych pestek ma mnóstwo. I nie bójmy się wypluwać tych malutkich pestek, w żadnym wypadku to nie jest nieeleganckie, ponieważ dajemy szansę tej roślinie ponownie się narodzić. Choć lepsze jest to, jak jedzą to ptaki, wydalają to z po prostu odchodami. Ale koniec o tym, ja zabiorę się za zbieranie. Mam tutaj taki czajniczek, który mi posłuży jako miska, bo finalnie będę robił w nim napar. No i zbieram tą moją roślinkę. Przy zbieraniu uważajcie, żeby się nie pokuć. Jak ja mam na przykład puchową kurtkę, to bardzo łatwo ją jest skaleczyć, ponieważ dzika róża ma mnóstwo kolcy. I tak jak przy wszystkich roślinach dziko rosnących, wykorzystajmy zasadę dzielenia się. Chodzi o to, żeby nie zrywać wszystkiego tego, co się znajduje na roślinie, bo nie tylko my się żywimy tą rośliną. Zostawmy ten pokarm dla innych zwierząt. Niech sobie też podziubią troszeczkę tego bogactwa witaminowego i pysznego smaku. I mi tych owoców w zupełności wystarczy. Znajdę teraz jakieś dogodne miejsce, żeby rozpalić ogień i żeby zacząć robić nam herbatkę, ale zobaczcie, co jeszcze do niej dodam. Czajniczek na razie odstawię na bok. Mam pokrywkę. Teraz tak. Związałem sobie w gazecie kawałki drewna, takie malutkie. Zawiązane jest takim grubym rzemieniem. Więc tu mam potrzebne wszystkie składniki, że tak powiem, na ognisko. Mniejsze, większe gałązki, papier do rozpałki. Sobie wyznaczę jakieś miejsce. Tu będzie moje miejsce na ognicho. O, jak tu widzicie, jest skryta pod śniegiem jeszcze gwiazdnica, ale jej dzisiaj nie wykorzystam. Mam tutaj takie dwa pręciki i posłużą mi jako podtrzymanie do mojego czajnika nad ogniskiem. Będę je musiał wbić w ziemię i w taki oto sposób będzie ten czajniczek sobie stał nad ogniem. Możemy tak poruszać, to będzie później nam łatwiej to wyjąć, a stabilności to nie będzie właśnie przeszkadzało. Tu trochę dobiję. Ok.
właśnie mam te owoce, to doleję wody, żeby zrobić ten napar. Jeszcze potrzebuję kilka dodatków, mianowicie imbir. Wkroję odrobinę imbiru. Jak widzicie, tutaj mam taki zdezelowany, dość stary nóż z odzysku, ponownie naostrzony, złamany. Nie ma co wyrzucać. Wkrawam właśnie kilka plastrów imbiru. Jest bakteriobójczy i rozgrzewający. I dodaję, mam tu taką korę cynamonu, którą przywiozłem sobie z Wietnamu. I zobaczcie, jak ona jest gruba. No i dodaję kawałek jej. Odłamię. O, taki kawałeczek wystarczy. I również mam tutaj 3 goździki, które też lądują. No i z moich dodatków to by było na tyle, więc wstawiam to na ogień. I przykrywam. Całość się musi nam zagotować. No i herbatkę już mam cieplutką. Przeleję ją do właśnie naczynia, kubeczka. Piękny, żółciutki kolor, ale to pewnie za sprawą cynamonu i goździka. W zapachu takie bardzo świąteczne. Wyczuwalne od razu są nuty te imbirowe, cynamonowe. Jak na razie róży tak nie czuć, ale w smaku jest ta wyczuwalna lekka kwasota, gdzie możemy ominąć właśnie dodatek cytryny za sprawą właśnie tej dzikiej róży. Dodam miodu, ponieważ bardzo lubię dodawać do takich zimowych herbat miód. To jest miód faceliowy. I takie nawet pół łyżki ląduje w moim kubeczku. Będzie to taka energetyczna bomba na taki chłodny dzisiejszy dzień. Ten miód od Łukasza Górnickiego jest zawsze gwarancją jakości. I to nie jest reklama. Lubię Wam polecać to, co jest po prostu dobre. Na zdrowie. Genialne. I taki napar z pewnością Was rozgrzeje i pobudzi Wasze kubki smakowe. A ja zachęcam Was do zostawienia subskrypcji, łapki w górę pod tym filmem, jeśli Wam się oczywiście podoba to, co robię. No i śmiało udostępniajcie moje filmy swoim znajomym. Dla mnie będzie to szalenie miłe, bo po prostu nie ukrywam, że daje to siłę do tworzenia kolejnych filmów. I dziękuję, że obejrzeliście ten odcinek. Trzymajcie się. Cześć!